polska grupa energetyczna i duńska firma Ørsted zainstalowały w Morzu Bałtyckim 11 monopali pod turbiny wiatrowe. Eksperci opublikowali raport, z którego wynika, że turbiny wiatrowe nie mają wpływu na wartość gruntów. Projekty warte miliony euro są wstrzymywane bądź też blokowane z tytułu działań dezinformacyjnych. I szkoda, że tak jak się wydawało kiedyś wokół obronności, wokół energetyki nie udało się zbudować ponadpolitycznego porozumienia. Cześć! W tym filmie pokażę Wam, jak wygląda rotacja pracowników w energetyce wiatrowej. Nie tylko piękne widoki z wysokości, a i codzienną rutynę. Dla kogo ten film może być ciekawym? Prawdopodobnie dla osób, którzy zastanawiają się nad wyborem albo nad zmianą branży, również dla pracowników tej branży, dla ich rodziny, bo rozmawiając ze znajomymi, z bliskimi ludźmi, zauważyłem, że oni często nie rozumieją, co my tu tak naprawdę robimy, więc ja mam nadzieję, że ten filmik pomoże im to wyjaśnić. No i dla tych wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej, jak funkcjonuje energetyka wiatrowa, wszystkim przyjemnego oglądania. Zaczynamy. Wiatrak łączy w sobie wiele różnych rozwiązań i jeden człowiek raczej nie potrafi umieć wszystkiego, a nawet jeśli potrafi, to na wszystko muszą być specjalne uprawnienia, więc konkretna ekipa nie siedzi po kilka miesięcy na jednej turbinie, a szybko robi swoją pracę i jedzie do następnej. A skoro wiatraki są rozrzucane po całej Unii, jeżdżenia jest naprawdę dużo. I w ramach jednej takiej rotacji czasami możemy odwiedzić nawet kilka państw, ale gdzieś musimy zacząć. Zwyczajnie zbieramy się na bazie firmy, gdzie dostajemy niezbędne materiały oraz firmowe auto. Jest to fajny moment, aby porozmawiać z innymi, bo z kimś już miałeś kilka takich wyjazdów i jesteście już dobrymi znajomymi. Każda taka rotacja to osobne małe życie i zdążają się wydarzyć różne swoje przygody, wyzwania, smutne i radosne momenty. Zaczynając pracę w Linach, ja się nie spodziewałem, że będę tak dużo jeździć, chociaż nie do końca jest to typowa, wymarzona podróż, bo najpierw jesteśmy tu do pracy, ale uważam, że warto starać się cenić każdy moment. Wracając do wiatraków, wspominałem, że są one rozrzucane po całej Unii i logistyka to może być naprawdę ciekawa. Na przykład jednego dnia mamy do zrobienia turbiny gdzieś tu, po ukończonej pracy mamy jechać na przeciwny koniec państwa, a za kilka dni z powrotem. Nie pytajcie, dlaczego tak jest, po prostu jest. Chociaż w większości wypadków planowanie pracy jest bardziej logiczne, takie sytuacje dalej mogą być. Przyjeżdżając do miejsca, czasami jest tak, że na turbinie już ktoś pracuje. Jeśli nie możemy pracować razem, zmieniamy plan i jedziemy do kolejnej turbiny. Cała rotacja to krążenie od jednej turbiny do kolejnej, od jednego hotelu do następnego. Przez miesiące, lata takiej pracy coraz częściej zauważysz, że pracujesz w tym samym parku, na tej samej turbinie, jeździsz tą samą miejscowością i nawet zostajesz w tym samym hotelu, gdzie już kiedyś byłeś. Taki proces pozwala na zwiedzanie wielu nowych miejsc, ale są w tym również i swoje trudności. Na przykład załatwienie sobie pakietu internetowego, bo za granicą masz roaming, albo check-in do hotelu, gdy pani na recepcji nie rozmawia ani po angielsku, ani po polsku. Takie małe, a czasami większe trudności, którym prawdopodobnie nie ma końca, bo zawsze coś się wydarzy. Opowiem o tym jako freelancer, bo jestem alpinistą, a większość alpinistów w tej branży pracuje jako freelancery. Prawdopodobnie na umowie sytuacja może wyglądać inaczej, ale nigdy nie pracowałem na umowie, więc o tym nie powiem. Mogliście słyszeć, że mamy tu grafik 3x2 albo 4x2, czyli 3 albo 4 tygodnie jesteśmy w pracy, a kilka tygodni jesteśmy w domu. Na papierze naprawdę tak mamy, ale w rzeczywistości te terminy mogą się zmieniać. Na przykład będąc już w pracy, czasami jest tak, że tej pracy jest mniej i wtedy rotacja kończy się wcześniej. Albo jest odwrotnie i wtedy możemy zostać na dłużej. Przerwa pomiędzy rotacjami też nie jest stabilna. Czasami to jest na przykład tydzień, a czasami 1,5 miesiąca. Jest to fajnie, bo pomiędzy rotacjami mamy prawdziwe wakacje, ale również pozbawia to stabilności i utrudnia planowanie, bo na przykład będąc już w pracy nie zawsze wiemy dokładnie, kiedy możemy jechać do domu, a będąc w domu nie zawsze wiemy, kiedy jedziemy do pracy. Na przykład ja mam aparat i planowanie wizyty do ortodonty z taką pracą to nie jest wesołe zajęcie.
Również można wspomnieć taką rzecz jako standby, czyli częściej jest to stosowane na morzu, ale na lądzie też się wydarza. Na przykład jeśli przez warunki pogodowe nie możemy pracować, to mamy standby, czyli wolny dzień. Nie zawsze to się wydarzy przez pogodę. Na przykład mieliśmy wypadki, kiedy klientowi bardziej się opłacało zapłacić nam dniówkę niż wyłączyć turbiny, bo był dobry wiatr. No i mieliśmy dzień wolnego. W zależności od firmy standby jest płatny jako normalna dniówka, a czasami jest trochę potrącony. Zacznę opowiadać nie od rana, tylko od środka dnia. Akurat skończyliśmy dzisiaj naszą pracę i teraz tak, rano wyprowadziliśmy się z hotelu i teraz mamy jeszcze po ukończonej pracy, mamy jeszcze 4 godziny drogi do następnego hotelu. Takie sprawy, jeszcze nie wiem jak on będzie wyglądać, czy mamy kuchnię, czy nie mamy. Jedziemy. Przez to, że w pracy jest bardzo duże jeżdżenie, te auto bardzo często się psują i każda rotacja to jakaś nowa przygoda z autem. No i teraz jakiś błąd się pojawił i auto traci moc. Na piątce, na szóstce maksymalnie około 70 km da się dać. Okej, po 4 godzinach jazdy przyjechaliśmy do naszego hotelu. Kurwa. Przyjechaliśmy do naszego hotelu. Teraz wypakujemy się z auta i odpoczywamy. A jutro kolejny dzień pracy. No i jestem w pokoju, który dostaliśmy. Jest nas teraz 3 osoby i dostaliśmy 2 pokoje. Jedna osoba jest teraz piętro niżej w innym pokoju. Ja teraz jestem tu sam. Trzecia osoba będzie jutro, bo teraz jest na innej robocie. Ale to moim zdaniem nie pokój, to taki prawdziwy apartament, bo każdy ma swój osobny kącik. Nie mamy takiego, że w jednym pokoju śpi kilka osób. Zawsze mamy tak, że każdy ma swój osobny pokój. Chociaż zdarzali się wypadki, że było w jednym pokoju kilka osób, ale to raczej rzadkie wyjątki. Mamy tu porządną łazienkę, kuchnię. Każdy ma swój osobny pokój i ten hotel wygląda moim zdaniem jak dla zwykłych pracowników naprawdę fajnie. Teraz jest godzina 8. Jesteśmy już na miejscu. Ustaliliśmy sobie, że o tej porze zaczynamy pracę. Czasami nie mamy albo nie chcemy śniadania w hotelu, więc jest to dobry moment, aby gdzieś po drodze wziąć sobie jakąś kawę, bo chyba jak i wszędzie praca bez kawy to nie praca. Na miejscu często widać, że na jakiejś turbinie obok też ktoś pracuje, no a my zaczynając pracę najpierw wyłączamy turbinę, a później rozładujemy auto. W zależności od projektu mamy różny czas, w który mamy się ułożyć na jedną turbinę. Na przykład inspekcja śrubek albo wieszanie siatek, które pokazywałem we wcześniejszych filmikach. Mamy na to kilka dni i wtedy mamy hotele na krótszy okres i często bez kuchni i mamy wtedy duże jeżdżenie. Czasami ktoś bierze jakąś swoją kuchenkę, czasami ratują restaurację, ale częściej jemy to, co da się kupić w sklepie i nie trzeba gotować. A czasami projekty są takie, że na jednej turbinie możemy siedzieć nawet z tydzień, no i wtedy hotele są na dłuższy okres, często z kuchnią i wtedy jest lepiej.
razem projekt jest bardziej alpinistyczny, bo dużo pracy mamy z lin, tylko robimy nie na zewnątrz turbiny, a w środku, w betonowej części wieży. Akurat teraz kolega pojechał na górę powiesić liny, a ja tymczasem robię jakieś drobne przygotowania na dole, po czym wchodzimy w liny i robimy naszą pracę. Teraz daliśmy tu taką niebieską matę, bo następny etap pracy będzie bardziej brudny, będzie leciało dużo kurzu, więc taka dodatkowa ochrona. Na dzisiaj praca jest skończona. Jutro tu wracamy i kontynuujemy, więc sprzęt, liny, to wszystko zostaje tu. Tylko że przywiązujemy liny, aby się nie bujali i tyle. Jedziemy do domu, robimy coś zjeść i kto by mógł pomyśleć, pranie. Niestety pralka w hotelu to jest dość rzadkie zjawisko, więc mamy takie rozwiązanie. Można oczywiście pojechać do pralni, ale po dniu pracy jechać, szukać tej pralni, siedzieć tam, czekać na to pranie. No i nieprzyjemne rzeczy się skończyły. Nadszedł czas na przyjemności. Zrobiłem sobie jedzonko, napój, niestety albo niestety bezalkoholowy. No i mam gierkę. Nie chcę udawać jakąś aktywność, że chodzę na siłownię, na basen, biegam, jeszcze coś. Jestem leniwym i jeśli można nic nie robić, to chętnie nic nie zrobię. No i takie mam rozwiązanie na ten wieczór, więc kończę na dzisiaj nagrywanie. Wszystkim miłego wieczoru albo innej pory dnia, kiedy to oglądacie, do jutra. Kolejny dzień, zbieramy się do pracy. Dzisiaj mamy jeszcze check-out z hotelu. Trzeba zabrać wszystkie swoje rzeczy.
Rano to jest fajny moment, bo dowiadujesz się o jakimś nowym sposobie, jak mogą boleć ci mięśnie po pracy w jakichś dziwnych pozycjach. Po dniu takiej pracy w niewygodnych pozycjach, jeszcze i w maseczce, rozumiesz, że to nie do końca ta piękna praca z Instagrama, za którą dostajesz kupę siana. Praca w linach na tej turbinie już się skończyła, więc sprzątamy to nasze niebieskie zabezpieczenie. Teraz jeszcze trzeba będzie pojechać, zabrać liny i dokończyć tu pracę. Zostały nam resztki na dole i trochę pracy na samej górze, na platformie. Zaraz jeszcze pojadę na górę po liny. Показałem wam, na ile byłem w stanie, jak wygląda praca na wiatrakach. Pewnie coś mogło mi uciec, więc jeśli pojawią się jakieś pytania, to proszę pisać w komentarzach. No i są w tej pracy, jak i wszędzie, swoje plusy, swoje minusy. Ja uważam, że fajnie mieć możliwość pojeździć po nowych miejscach.
Fajnie, kiedy nie ma kierownika za plecami, fajnie wejść na taką wysokość, powiesić na linię, dużo wolności, dużo ciekawych wyzwań, ale warto też pamiętać, że to duża odpowiedzialność, często to jest ciężka, brudna praca, czasami jest piekło, a czasami jest tak zimno, że bolą palce, a czasami jest deszcz i błoto. Przez kilka lat takiej pracy, jak dla mnie, uważam, że plusy są większe niż minusy. No i na tym kończymy. Jeśli Wam się spodobał ten materiał, to zostawiajcie polubienie. Możecie wysłać ten materiał do znajomych, którym to może być przydatne. No i wszystkim zdrówka. Cześć!